Czy tak będzie przy końcu świata, przed przyjściem ponownym Jezusa, że znowu poprzedzi go wyjątkowa aktywność Miriam, jego matki? Bo najpierw była Miriam, później urodził się Jezus, przyszedł na świat, został osądzony. Ojcowie Kościoła mówią o tym, teraz kiedy przyjdzie, to nie przyjdzie po to, żeby być osądzonym, tylko żeby nas osądzić swoim światłem. Czyli żeby wszystko wyszło na jaw, stąd świeca, przyjdzie światło, które wszystko wyświetli, wszystko wyjaśni. Otóż popatrzmy, w ubiegłym wieku było ponad 400 objawień maryjnych. Jak w żadnym poprzednim stuleciu, to chyba coś nam mówi, jakiś znak takiej aktywności Matki Bożej. Kościół bardzo roztropnie, ostrożnie rozważa każde z nich. Dotychczas uznano właściwie tylko kilka. Ale czy ta wzmożona częstotliwość maryjnych objawień wpisuje się w znak poprzedzający nadejście Jezusa? 400 objawień. Być może też. Z drugiej strony obserwujemy coś innego. Wzmożony zamach na życie. Jest to też znak. Znak szatana, smoka, węża starodawnego, jak mówi Apokalipsja. Jest to jakiś zamach na macierzyństwo. To sygnał ze strony ciemności. Dlatego wyjątkowe znaczenie ma ten znak apokaliptycznej niewiasty brzemiennej, noszącej w łonie dziecko, przypominającej ludzkości pierwsze przykazanie, jeszcze przeddekalogowe, zanim pojawiło się 10 przykazań, przykazanie obdarowywania życiem. Jest to przykazanie zawarte w Księdze Rodzaju. Judaizm to przykazanie umieścił jako pierwsze spośród swoich 613 micwot. I popatrzmy na Apokalipsę, porównajmy z tym, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec gwiazd 12 i to, co czytamy u Łukasza. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. I znowu wracamy do Apokalipsy. A niewiasta jest brzemienna, woła cierpiąc bóle i męki rodzenia i inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów, 10 rogów. Ten smok rzucił gwiazdy, 3. część gwiazd na ziemię i stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. Wyczuwamy, że to jest znak, czyli to jest pewien symbol, a jednocześnie wskazówka, jak rozpoznawać wydarzenia, które mają miejsce w naszym świecie. Jezus wyraźnie wskazuje na pewne znaki, które pojawiają się na niebie dotyczące słońca, księżyca i gwiazd. My już znamy te znaki z 2 miejsc Biblii. Z przemienienia, gdy na górze Tabor Jezus ukazał swoje oblicze, które było jasne jak słońce, jego szata zaś była biała. Biała w języku hebrajskim, biały kolor to jest Laban i tak samo nazywa się księżyc, czyli słońce i księżyc. No i ma przy sobie apostołów, jednych z 12, 3 z 12 gwiazd. No i Apokalipsa, mowa jest o brzemiennej niewieście obleczonej w słońce, mającej pod stopami księżyc, otoczonej 12 gwiazdami. Gwiazdy owe, ten wieniec, może być nazwany Mazarot, czyli gwiazdozbiór zodiaku, od zerach, czyli coś rozrzucić. Na przykład ziarno rozrzucić, bo gwiazdy przypominają ziarna. Gdy tworzą one krąg gwiazd wokół niewiasty niczym rozrzucone ziarno. One symbolizują apostołów, ale też potomstwo Izraela, czyli tych, którzy dostali niebo za ojczyznę, ponieważ każde ziarno Słowa Bożego, każdą komunię w siebie zasiewali. O tych, którzy mają wiarę, napisano przecież i poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, Bóg rzekł, spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. O znaku słońca i księżyca z gwiazd jest zapis w kilku miejscach Biblii, ale najbardziej ilustracyjnym opisem jest oczywiście ta wizja z 12 rozdziału Apokalipsy mówiąca o walce niewiasty, która ukaże się w słońcu, w księżycu, w gwiazdach ze smokiem. Na szacie Matki Bożej z Guadalupe jest również gwiazdozbiór Panny,
i gwiazdozbiór lwa namalowany. Właściwie nie namalowany, przedstawiony. Gwiazdy na szatach Maryi z Guadalupe wyrażają natchnioną symbolikę. Gwiazdozbiór lwa umiejscowiony jest akurat na łonie Matki Bożej. W wytłumaczeniu tego datelu trzeba posłużyć się Apokalipsą, gdzie w rozdziale 5 czytamy o lwie z pokoleniu Judy, czyli o Jezusie, który jedynie może otworzyć 7 pieczęci księgi, czyli złamać moc 7 grzechów. Na znak tego na każdej mszy świętej kapłan bierze hostię i ją łamie przed komunię, żeby przypominać, że w hostii w Jezusie Chrystusie jest łamany każdy grzech i również pieczęć grzechów, czyli 7 grzechów, 7 pieczęci na tajemniczej księdze, którą tylko lew Judy mógł złamać. Tak mówi Apokalipsa. Ale co się stało w Guadalupe? 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi, świętemu Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl, ubrana była w indiańskie szaty, w różową tunikę, błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Maryja miała złożone ręce pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za nią były promienie słońca. Wizerunek ten, jak wiemy, utrwalił się na płaszczu tego Indianina i widnieje do dziś w słynnym sanktuarium w Guadalupe. Nie jest namalowany. Materiał ani nie wypłowiał, ani nie uległ zniszczeniu. Natomiast rzecz wyjątkowa. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle dokładny obraz 12 postaci, zwykłych postaci, które nie były gwiazdami filmu, gwiazdami sceny muzycznej, a tym bardziej gwiazdami polityki. W jej źrenicy, czyli mówiąc językiem hiszpańskim, w jej pupila, były postacie mniejsze niż ziarenka, niż gwiazdki i widoczne tylko przy powiększeniu mikroskopijnym. Tacy jak my, bowiem jesteśmy pupilami Matki Bożej. Do czasu agresji hiszpańskich konkwistadorów Aztekowie oddawali cześć słońcu i, jak mówi historia, różnym bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi, czyli Bogu śmierci, właściwie przedstawianemu w postaci węża, smoka, pierzastego węża, czyli smoka. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią, tego Boga również, i sercami ludzkich ofiar. Matka Boża poprosiła Juan Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać jej wizerunek Święta Maria z Guadalupe. Przypuszcza się, że Guadalupe jest przekręconym przez Hiszpanów słowem Coatl-Talope, które w nahuatl znaczy ta, która depcze głowę węża. I ona jest tam brzemienna, dająca życie. A o wężach wiadomo, że są skłonne nawet pożreć własny pomiot. Nawet przyroda to komunikuje. Na przykład węże przetrzymywane w gorącym terrarium, żyjące samotnie, chciałoby się powiedzieć, czyli ekoncentrycznie, zauważono, że dezorientują się w takich okolicznościach i pożerają pierwszy obiekt, jaki dostrzegają, a ponieważ ich źrenice się zawężają na skutek goręca, nie widzą, że na przykład jedzą własny ogon. Okazało się też, że zwierzęta zjadają około 10% wydanych na świat martwych młodych. Przeprowadzono badanie nad grzechotnikami w Meksyku, w tym samym Meksyku, gdzie jest Guadalupe. I okazało się, że dzięki kanibalizmowi właściwie samica grzechotnika może odzyskać siły i że te węże w ogóle są przygotowane do spożywania padliny. Nie bardzo więc dziwi to, że zjadają także własne nieżywe potomstwo. Około 68% samic zjadało własne martwe młode. Co to za obraz? Jakiego węża? No może tyle zoologia nam podpowiada, ale jakże dużo daje to światła na tą ciemność. Dlaczego ducha ciemności nazywamy wężem, gadem, który pożera własne potomstwo i jak dużo mówi to o Miriam, o Matce Bożej, która daje życie i ratuje życie nawet od śmierci, bowiem obdarzywszy życiem ludzkim Syna Bożego sprawiła, że pokonał on nawet samą śmierć. Życie za wszelką cenę. Oto przesłanie Jezusa i Jego Matki. Śmierć za wszelką cenę, nawet za cenę pożerania własnego potomstwa. Oto przesłanie szatana. A trzeba wiedzieć, że podobnie jak aniołowie,
tworzą hierarchię wzajemnie wspomagających się duchów czystych, tak również ciemności, demony tworzą hierarchię. Ale poszczególne grupy demonów nie wspierają się, tylko ze sobą wzajemnie się pożerają, niszczą, gnębią. Demony, które są silniejsze, znęcają się i gnębią niższe. Te niższe jeszcze niżej położone. Wreszcie na samym dnie piekła są ludzkie dusze, które oddały się przez akt cyrografu szatanowi. One są obiektem dręczenia wszystkich hierarchicznych chórów demonicznych. Piekło przypomina węża, który pożera własny ogon. Zaczyna od końca. Swoją największą mściwość koncentruje na swych sługach. Na tych, którzy na ziemi byli satanistami albo zaprzedali się diabłu. Ich udręka jest nie do opisania. Nawet kanibalizm wężów grzechotników jest tylko niewinną ilustracją mega cierpienia znoszonego przez ludzkie istnienia, które za życie oddały się szatanowi. Dlatego też w religii prekolumbijskiej Azteków był taki zbrodniczy rytuał wyrywania z żywca z piersi ofiar serc. Cóż za straszna męczarnia. Ale wróćmy do tej, która uratowała tych ludzi od węża. Quetzalcoatla. Znamiennym szczegółem tego wizerunku są gwiazdy, jak powiedziałem, na błękitnym płaszczu Marii. Te gwiazdy dekorujące płaszcz Maryi stały się obiektem zainteresowań naukowców. W swoich pracach badawczych odkryli oni, że rozmieszczenie tych gwiazd na płaszczu z Guadalupe przedstawia konstelację gwiazd na zimowym niebie w grudniu 1531 roku nad Meksykiem. I to akurat 12 grudnia. Gwiazdy na sklepieniu niebieskim są jednak odwrócone, czyli jakby widziane nie z punktu widzenia Ziemi, tylko z nieba. Wielka północna korona umieszczona jest na skroniach Marii. Gwiazdozbiór Panny spoczywa na niepokalanym sercu Marii. Największa gwiazda tego zbioru nazywa się Kłos. Jak dużo to mówi o Chrystusie, pełnym ziaren. Bliźnięta Castor i Pollux na kolanach Marii, Orion na postaci anioła, a gwiazdozbiór lwa usytuowany jest akurat na łonie Marii. Co to za znak? Czy o takie znaki chodziło Jezusowi? Czy wskazuje na swoją matkę, by w niej widzieć wyjście z okresu wielkiego ucisku, pandemii, paniki, o której dzisiaj mówi Ewangelia, lęku, strachu, który rozleje się na wszystkie narody z powodu uścisku węża, pożerającego nawet własny pomiot? Co oznacza wielki strach spowodowany szumem morza, o którym dzisiaj czytaliśmy u Łukasza? Czy chodzi o tą falę imigrantów, która zalewa Europę, płynąc po morzach tysiącami? Czy też chodzi o szum tsunami wywołanego trzęsieniem ziemi? A znaki na Słońcu i Księżycu i gwiazdach mają być znakami kosmicznymi, jakimś kataklizmem kosmicznym? Cokolwiek słowa Jezusa jednak w sobie ukrywają, jedno jest pewne. Gdy już zaczynamy ten znak rozpoznawać, ten powszechny lęk, tą panikę, napięcie, trzeba zbliżyć się do niewiasty, oddać jej, a ona zatroszczy się o nasze uratowanie z mocy smoka. W tym miejscu trzeba jeszcze raz wrócić do Apokalipsy, bo przecież jest tam ukryta instrukcja, co czynić powinien chrześcijanin w chwili, gdy smok wystąpi do walki z niewiastą, z Kościołem. Albowiem Kościół i Matka Boża utożsamiają się w tym obrazie zgodnie z zasadą świętego Yves Chartres, sicut Maria ite et ecclesia. Cokolwiek widzimy w Maryi, możemy to dostrzec i w Kościele. Chłopiec, którego trzyma tam niewiasta, która zbiegła na pustynię, zostaje porwany do nieba. Tekst mówi, że niewiasta uciekła na pustynię ze swym dzieckiem. Uciekać na pustynię od smoka, od węża? Co to znaczy? Ale zanim tam zbiegła, jej dziecko zostaje porwane do nieba. Chyba najbezpieczniejsze miejsce. Być porwanym do nieba. Kto odda się Miriam, zostaje porwany, uratowany. I mówi Apokalipsa. I porodziła syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną i zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię. Porwane dziecię. Harpastche pochodzi od greckiego czasownika harpazo, być porwanym, zachwyconym również. Złupionym przez niebo. Wyrwanym z tego świata nie własną siłą i wolą, ale porwanym przez zachwyt i przez szczęście.
Owo słowo greckie użyte w tym miejscu, harpazo, znalazło też się w ustach Jezusa, gdy mówił: a od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni, biastes, zdobywają je, porywają je. Harpazo. Te właśnie słowa tworzą obraz kogoś, kto wypchnięty za drzwi wkłada nogę między nie a futrynę. Nie da się odrzucić. Ktoś, kto nawet gdyby był wygnany przez Boga, nie zgodzi się na to i na siłę wtargnie do nieba. Porwie się na niebo za wszelką cenę. A wiemy, że nikt tam nie wejdzie, kto komuś innemu tej wskazówki nie załatwił, tej wyjściówki. Niebo jest zdobywane przez osoby uparte, nie dające się zniechęcić. Żeby kogoś takiego wychować, Duch Święty posługuje się cierpieniem w naszym życiu, albo i skandalem, albo i tym, czym wychował świętego Pawła, ciągłym upokarzaniem policzkami szatana, czyli upokarzającymi nawet pokusami czy grzechami, których ciągle trzeba się wyrzekać gdzie? W konfesjonale. Niektórzy z nas przecież ciągle i ciągle są napastowani pewnymi doświadczeniami, grzechami, pokusami, uzależnieniami, upokorzeniami, które wydają się być niepokonalne. Niepokonalne? W niepokalanej wszystko jest pokonalne. Mamy ciągle wracać do spowiedzi. Im bardziej wracają do nas pewne doświadczenia, tym bardziej mamy je wyznawać Panu. Żeby zniechęcić węża. Żeby dać mu znak, że się nie poddamy. O co chodzi? Bogu chodzi o to, by nie przestać się spowiadać. By nigdy nie zwątpić. By ciągle się nawracać. By ciągle wzbudzać w sobie wolę walki podobną do woli wojownika, który po wielu ciosach wstaje i znowu uderza na przeciwnika. Nigdy się nie poddaje. Harpagon, moglibyśmy powiedzieć. Właśnie, porywający się. Harpagon. Domyślamy się, że w tej wizji apokaliptycznej dzieckiem tej niewiasty jest Syn Człowieczy Jezus Chrystus, ale przez fakt wcielenia Syna Bożego, przez to, że stał się jednym z nas, każdy chrześcijanin, ja i ty, stajemy się też dziećmi niewiasty, która zarówno symbolizuje Kościół, jak powiedziałem, jak i Miriam. Być porwanym to właściwie nic nie uczynić, by dostać się do tronu Boga, a tylko dać się porwać. Kiedy to ma miejsce? Kiedy się oddam Matce Bożej. O tak, zwróćmy jednak uwagę, tacy ludzie jak Jan, który pisał Apokalipsę, mogą porywać się na niebo, albo Jan Chrzciciel. Ale ilu jest takich? To wyjątki. Dla mnie jednak brzmi to jak wielka promocja, gdy czytam, że dziecko niewiasty nie musiało samo się porywać na niebo, tylko przez niebo zostało porwane. Właśnie dlatego chcę być dzieckiem niewiasty, dzieckiem Matki Bożej, żeby się nie wysilać, tylko żeby niebo się wysiliło na mnie. Popatrzmy na konkretną osobę. Bernard z Clairvaux, jego matka Aleta, bardzo ładne imię pochodzące od greckiego aletheia, czyli prawda, oddała go Matce Bożej zaraz po urodzeniu. Przyniosła do kościoła i położyła na ołtarzu i powiedziała, że to jest dziecko Matki Bożej. Jeszcze było niemowlęcie. Matka umarła, gdy on miał 17 lat. Wtedy on, Bernard, przyszedł do Matki Bożej i poprosił Maryję, żeby była jego matką, żeby zastąpiła mu matkę. I tak się stało. Założył 68 opactw, był doradcą królów i papieży. Napisał mnóstwo pięknych i mistycznych tekstów. Nazywano go niekoronowanym królem Europy albo wyrocznią Europy. Albo na przykład Karol Wojtyła. Jemu też umarła matka. I on poprosił Miriam, by stała się jego matką. Sami wiecie lepiej ode mnie, jak to biedny pracownik fabryki Solvay'u, chodzący w drewniakach, zawędrował wysoko w świętość. Obydwaj byli zachwyceni Matką Jezusa, porwani jej miłością. I dlatego niebo się nimi zachwyciło i ich porwało. To działa. Ona wszystko zmienia w życiu. Ona zmienia w ogóle życie. Każdy, kto się jej odda w całości bez reszty, może liczyć tylko na jedno. Na porwanie swojego istnienia do nieba. A tu na ziemi, na przemianę, która sprawi, że przez nasze oblicze zacznie przebłyskiwać oblicze Jezusa. Wiele ludzi w ostatnim czasie modli się nowenną pompejańską. Zastanawialiście się czasami, dlaczego ta nowenna nazywa się pompejańska. No tak, błogosławiony Bartolo Longo rozpragował ją w XIX wieku, w 1884 roku, akurat w Pompejach. Ale dlaczego w Pompejach?
Dlaczego ona tyle cudownych faktów przynosi, tyle cudownych uzdrowień i przemian? Dlaczego ludzie są porywani przez tę modlitwę? Zwykły różaniec. Pompeje to dużo mówią. Pompeje to jest miasto, które zostało zniszczone przez ogień, przez wulkan, przez Wezuwiusz w 79 roku. Zniszczone zupełnie. Śmierć. Został tylko popiół i kamienne odlewy spalonych ludzi. Miasto, które było rozpustne jak Sodoma. Ktoś nawet wydrapał na jakimś fragmencie muru takie słowo Sodoma przed wybuchem. Akurat w tym miejscu Maria chciała, żeby ludzie zaczęli się modlić do niej różańcem. Co to za znak? To znak dla mnie i dla ciebie, że nawet jeśli twoje życie jest zniszczone, nawet jeśli twoje życie jest Sodomą i Gomorą, nawet jeśli twoje życie jest lękiem i paniką, że mdlejesz ze strachu w oczekiwaniu tego, co się ma zdarzyć w przyszłości i boisz się bardzo żyć, to różaniec może wszystko zmienić.